Siema, witam was po długiej przerwie na moim kanale. Jak wiecie, niedawno wyszło DLC, więc stwierdziłem, że zrobimy tak jak rok temu i nagram sobie poradnik. Zajął mi on trochę czasu. Liczę, że obejrzycie do końca i was zapraszam do oglądania po prostu, co nie? Pierwsze, od czego zaczynamy, to lokalizacja naszej agencji. Mamy do wyboru 4 lokalizacje: w Havik, w Małym Seulu, w Vespucci Canals i Rockford Hills. Ogólnie z tymi lokalizacjami jest tak, że raczej wszystkie lokalizacje są ok. Ja wybrałem sobie najdroższą lokalizację, bo jakoś tak najbardziej mi pasowało, bo ja tu mam wszystkie rzeczy. Też najtańsza agencja jest ok, kosztuje 2 miliony, jest praktycznie w środku miasta, w środku miasta. Jeśli nie zależy wam jakoś bardzo na tym, no to raczej tu bym się nie zastanawiał i wziął po prostu najtańszą, bo ona jest też jakoś tak najbliżej miasta. Te jakoś tak, ogólnie te dwie, te tutaj dwie, najmniej ja je polubiłem, tak jak patrzę. Ja bym się zastanawiał albo nad najtańszą, albo nad najdroższą, jak już miałbym brać na waszym miejscu. Następnie przechodzimy do zarobków w samej agencji, czyli jakby w sejfie. Dostaje się ją co 48 minut w życiu realnym. Jest ona zależna od misji ochrony, o której powiem trochę później. Ja osobiście wykonałem 102 misje, zrobiłem ochrony. Tyle, ile dostajecie do sejfu, jest zależne od tego, ile zrobicie misję ochrony. Ja osobiście już zrobiłem 102, czyli dostaję 10 tysięcy. Jest on zwiększany, ten pułap, co 5 misji. Co 5 misji macie $500 więcej do waszej puli, co 48 minut. Ogólnie było na początku tak, że za 500 misji miało być 50 tysięcy na 48 minut. Tak przynajmniej napisał Tess Fantona na Twitterze. Po kilku dniach się poprawił. Teraz macie screena. Było to trochę inaczej, on się pomylił i tam jednak jest 20 tysięcy maksymalnie w sejfie. Wiele osób zostało wprowadzonych w błąd, też widziałem na poradnikach na YouTubie. W sejfie mieści się 20 tysięcy, nie 50. Jeśli chcecie mieć maksymalny pułap w sejfie, wystarczy zrobić 200 misji. Wtedy macie największy pułap na 48 minut, jaki możecie uzyskać po prostu w sejfie na te 48 minut. Następnie przechodzimy do misji Doktora Dre, czyli głównej fabuły tego DLC. Ogólnie jako tak do grindu, do farmienia, grindowania, no to raczej nie. Cayo Perico pewnie będzie rządzić przez długi czas, nie? Ale to nie o to chodzi, bo to już wszystkim się raczej znudziło i raczej każdy szuka już po prostu czegoś innego, a nie czegoś pod zarobek. Nie są złe te zarobki, ale też nie są jakieś satysfakcjonujące. W tym momencie, kiedy ja to nagrywam, jest premia na zlecenie po prostu VIP-a Doktora Dre. Są 3 mini finały, każdy podfinale trzeba zrobić 2 misje na sesji. Podfarmienie raczej nie. Ja bym się raczej na waszym miejscu skupił, żeby zrobić sobie misję ochrony, bo z nich będziecie mieli potem zwrot w sejfie. No i w sumie, jak już jesteśmy przy zleceniach ochrony, to właśnie sobie do nich przejdziemy. Przechodząc do misji ochrony, ogólnie te misje ochrony są ok, żeby sobie dorobić. Na dłuższą metę one się bardzo przydadzą. Dużo dają do sejfu, nie? Jeśli już sobie pogracie, już się nagracie w to DLC i skończycie na połapie tych 200 misji ochrony, to wam się to będzie po prostu zwracać, jak nie będziecie grali. Znaczy, jak będziecie na sesji, bo tak, jak nie będziecie grali, to nie. Jeździcie autami, no nie wiem, cokolwiek robić jakiegoś różnego, to po prostu będziecie dostawać maksymalnie 20 tysięcy do sejfu, no co 48 minut właśnie. Ogólnie za zlecenia się dostaje od 30 około do 80, bo czasem zależy jaki się drop trafi, bo czasami są słabe dropy, a czasami się trafia Specjalista Plus. Specjalista Plus jest najlepszą kategorią. Jeśli miałbym wam odradzić jakieś misje, tak typowo takie które najmniej polubiłem i najmniej ich zrobiłem, to ja bym wam radził unikać, nawet jeśli będą dużo płacić, ochrony aktywów i eksterminacji gangu. To są jedne z takich cięższych misji i nie są już takie bardzo łatwe. Chociaż jak macie opresora, tam ja akurat już z opresora od kilku miesięcy nie korzystam. Eksterminacja gangu jest prosta, jeśli tam używacie opresora. Ochrony aktywów nie polecam i też kasa zależy od tego, ile tam ochronicie aktywów. Ja bym radził głównie unikać ochrony aktywów, a reszta jest ok nawet. Jeśli chodzi o zabójstwa na telefon, to one są akurat opłacalne. Ja je bardzo polecam. Ja zrobiłem ich osobiście bardzo dużo. One są króciutkie, tylko jest taka jedna zasada, która je bumpuje. Zawsze musicie robić po prostu sobie metodę zabójstwa, daną premię jaka jest, bo ona daje bardzo dużo pieniędzy. Czyli po prostu dostajecie sobie w menu od Franklina SMS-a, jaką metodą klient chce, żebyście zabili daną osobę. Za misję dostajecie 15 tysięcy, a za premię dostajecie 70 tysięcy, jak się nie mylę. Ogólnie misja robi się bardzo szybko, praktycznie 5 minut. W 5 minut możecie sobie zgarnąć praktycznie 100 tysięcy.
Ja osobiście polecam misje na zabójstwo. Misje krótkie tripy są zrobione głównie dla fanów misji fabularnych i one są dosyć spoko. Ja je grałem z moim kolegą. One są ok, nie są jakieś ciężkie, są no miłe. Dawno od Rockstara nie było czegoś takiego. Ostatni raz jakaś fabuła to była w Red Dead Redemption 2. Polecam każdemu, jakoś nie grał. To była jedyna fabuła, która była do tej pory, a teraz się pojawiła. Krótki epilog z Franklinem i Lamarem. Może krótki, ale mi się podobał. Nie było to co prawda na miarę dodatków z GTA 4 na przykład fabularnych, ale no nie było źle jednak, nie? Prowadziły też dużo nowych rzeczy, ale to nie będę spoilerował. Zagrajcie sobie sami, bo te misje są warte zagrania. Ja ogólnie polecam te misje, one są spoko. Jeśli chodzi o nagrody, to głównie dostajemy je w naszym biurze. Jest kilka na tych szafkach rzeczy. Ogólnie to jest za misję właśnie Lamara i Franklina. Ta tutaj statuetka jest za 50 misji ochrony, bo wtedy wy platynujecie to, bo platyna jest na 50 misji ochrony i dostajecie wtedy taką statuetkę. Nie? Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, do czego to się odnosi. Stajemy to z czasem. Ogólnie ten laptop mi się kojarzy, ten co tutaj teraz widzicie. On mi się kojarzy, teraz widzicie na ekranie, on mi się kojarzy z tą misją, co była w kasynie i odbieraliśmy takiemu gościowi laptopa i on jest cały rozstrzelany. Mi się wydaje, że to jest to, nie jestem pewien. Ta taksówka mi się wydaje, że jest jedną z podejść, jest taka misja na zabójstwie na telefon. Wydaje mi się, że to jest to, ale nie jestem pewien. Jeśli chodzi o inne nagrody, to jeszcze mamy dwa oznaczenia, LD Organics, mamy je w karabinach maszynowych, mamy kompaktowy SMG. Kompaktowy SMG jest za wykonanie tych misji Lamara i Franklina. Wystarczy je wykonać i dostajemy takie oznaczonko. I mamy jeszcze do karabinu oznaczenie LD Organics, tego nowego, ciężkiego karabinu, który dodali dopiero w tym DLC. Też jest takie wykończenie rodzin. Sobie je kupię. No mi się podoba w sumie. No i tyle w sumie z tych nagród. Jeśli chodzi o garaż, to tutaj mamy taką sytuację, że mamy specjalne ulepszenia do tych samochodów. Ulepszenia Imani, tak to zostało nazwane. Ogólnie mam w tym nowym Buffalo to zastosowane. W sensie, no tam są dwie jakby, mogę wam to pokazać. Jest moduł zdalnego sterowania i jest zakłóczacz namierzania rakiet. Ja mam zamontowany moduł zdalnego sterowania, więc wam to pokażę. No bo zakłóczacz namierzania rakiet to można sobie łatwo, wiecie, wyobrazić. Po prostu no, nie można was namierzać. Jeśli macie już to zastosowane i kupione, to wystarczy, że sobie wyjdziecie, kliknijcie sobie N na PC-cie. No po prostu musicie sobie interakcję sobie wybudzić i sobie zjeżdżacie w ekwipunek i macie tutaj zdalnie sterowane pojazdy i zdalnie sterowany pojazd osobisty. Klikacie to i możecie sobie jeździć. Jest tylko opcja, żeby jeździć tak po prostu z pierwszej osoby. Nie można przełożyć kamery, mamy tylko taką opcję. No nie wiem, czy jest to jakaś przydatna opcja, tak szczerze, bardziej taka do zabawy, chociaż może wyjdzie, że jest to jakieś bardziej przydatne. No inne rzeczy, co możemy zamontować u Imani, to jeszcze możemy sobie zamontować na przykład płyty pancerne albo działka do wybranych aut oczywiście, bo są wybrane auta, gdzie możemy to zamontować. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. A więc tak, chodzi o ten laptop. Na tym laptopie możecie znaleźć listę pojazdów, których możecie zastosować ulepszenia Imani. Follow STX, Champion, Date i Jubile. Tu coś nie gra, bo ogólnie jak widzicie, tu jest przeskok. Ja teraz nacisnę i jest nic, nie? Jest jakiś jeden pojazd, który jest ukryty jeszcze i będzie można go tuningować tymi ulepszeniami Imani. No jeszcze, gdy ja nagrywam ten poradnik, to go tutaj nie ma. Ale jak już tam kiedyś oglądacie w przyszłości, to już pewnie może jest. I to tyle w tym materiale. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o moim poradniku. I też tym samym sposobem zaczynamy rok 2020, więc wy widzicie ten film 1 stycznia, więc życzę wam szczęśliwego nowego roku. I tak jak już wcześniej powiedziałem, dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym poradniku. Pamiętajcie, ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Ci fani, którzy byli ze mną już od dawna, nie będą zawiedzeni, bo mam plan nagrywać sobie troszkę więcej w tym roku. I to tyle. Także dziękuję za oglądanie i się trzymajcie.